Witam wszystkie bystre umysły. Jeśli tu jesteś, oznacza to, że masz poczucie humoru i prawdopodobnie szefa, który myśli, że jest najlepszym stand-uperem w korporacji. To jest kanał, na którym uczymy się czegoś nowego, śmiejemy się i czasami zastanawiamy, po co tak w ogóle dzisiaj wstaliśmy z łóżka. A czemu nie przywitałaś dzisiaj ludzi z wysokim ilorazem inteligencji? Bo ktoś ostatnio z niskim chciał nas w komentarzach zaorać. Aha! Ktoś wrażliwy? Tak, na iloraz inteligencji. Dzisiaj towarzyszą mi Jinx, czarny chuligan bez filtra, który przekonany jest, że płaci w tym domu rachunki. I Neko, kot mistyk, który patrzy na nas wszystkich jak na ameby w procesie ewolucji. Przekonany? Po prostu je płacę. Emocjonalnie. A teraz pytanie. Będzie jedzenie, czy marnujemy czas? Dzisiaj zmierzymy się z jedną z największych życiowych tajemnic. Czy powinniśmy udawać śmiech z kiepskich dowcipów naszego szefa? To pytanie stare jak świat, albo przynajmniej stare jak średni management. Być może to nie są dowcipy, ale kosmiczne testy naszej duchowej odporności. Wszechświat działa w tajemniczy sposób. No więc 3, 2, 1, zaczynamy. Każdy biuro ma takiego szefa. Pewnie znacie ten typ, co myśli, że jest komediowym geniuszem, bo raz w 2007 roku rozśmieszył stażystę. Prawda jest taka, że ten stażysta zadławił się batonem, ale historia nie dba o szczegóły. I tak tydzień po tygodniu siedzisz na tych spotkaniach, znosząc puenty tak suche, że mogłyby służyć jako papier ścierny. I tu pojawia się prawdziwy dylemat. Udajesz śmiech i zachowujesz posadę, czy siedzisz jak kamień i ryzykujesz karierę? Powiem wam, że ja miałam takiego szefa, który kiedyś po spotkaniu kazał mi zostać i mało mi nie odgryzł głowy o to, że nie tylko nie śmiałam się z jego żartów, ale nie klaskałam. Już tam nie pracuję. Sama się zwolniłam. Pamiętam ten Zoom. Siedziałaś jak kamień, patrzyłaś mu w oczy bez mrugnięcia. Pełna dominacja. Szacun, sister. Ale zanim wyrzucimy humor przez okno, musimy przyznać, że śmiech w pracy ma sens. Badania pokazują, że śmiech obniża stres, zwiększa kreatywność i sprawia, że zespoły są bardziej odporne. W sumie śmiech to darmowa terapia grupowa, bez tej całej gadki o uczuciach. Jest nawet badanie ze Stanfordu, które mówi, że humor sprawia, iż liderzy wydają się bardziej kompetentni. Co oznacza, że technicznie rzecz biorąc, za każdym razem, gdy śmiejecie się z dowcipu szefa, on staje się mądrzejszy. Zgadza się, wasz fałszywy śmiech zasila przywódcze ego szefa. Jesteście w zasadzie ludzką ścieżką dźwiękową śmiechu. Ludzka energia emocjonalna zasila iluzję kompetencji. Fascynujące i smutne. Czekaj. Ludzie robią za darmo emocjonalną robotę, żeby ktoś inny poczuł się zabawny? A mnie mówią, że to ja jestem pasożytem. Ciekawe. Touché, Jinx. Oto dwie uniwersalne prawdy. Pierwsza, toner do drukarki to oszustwo na skalę światową. A druga, dowcipy szefa nigdy nie są śmieszne. Nauka mówi, że wymuszony śmiech jest formą pracy emocjonalnej. Tłumaczenie: odwalacie nieodpłatną pracę publiczności stand-upu oprócz waszej faktycznej pracy. Jesteście cheerleaders. To jakby być zatrudnionym jako księgowy, ale w tajemnicy oczekiwano, że będziecie też fałszywie śmiejącym się pomocnikiem Jimmy'ego Fallona. Tylko że Jimmy Fallon zgarnia kupę forsy za udawanie śmiechu. Ty robisz to gratis. Tak, to wyczerpujące. Fałszywy śmiech wysysa waszą duszę szybciej niż Wi-Fi w hotelu sali konferencyjnej. Wyobraźcie sobie waszego szefa po 3-godzinnym spotkaniu, gdzie tylko on mówi. I kiedy już myślisz, że to już koniec, on mówi: no cóż, chyba musimy jeszcze przegadać to, co już omówiliśmy. Dla pewności. Wy wewnętrznie Więc co robicie? Rozpiszmy opcje. Są 3, choć ostrzegam, każda do bani. Opcja numer 1.
fałszywy śmiech. Ten desperacki chichot, który brzmi jak silnik odmawiający współpracy. Wszyscy wiedzą, że to kłamstwo, ale zachowuje spokój. Minusem jest to, że odbiera ci wolę życia. Powoli. Opcja druga. Martwa cisza. Siedzisz. Patrzysz. Nic. Jak wiktoriańska wdowa na pogrzebie piątego męża. To odważne, szczere i totalnie kończy twoją karierę. Jakbym widział ciebie w pracy. Dopóki nie wywróciłaś na spotkaniu biurka do góry nogami i powiedziałaś, żeby cię pocałowali w dupę. No i po co to opowiadasz? Odbiło ci? Opcja trzecia. Uprzejmy uśmiech. Międzynarodowy symbol. Słyszałem, co powiedziałeś, ale nie uznaję tego za wartościowe. To jest Szwajcaria reakcji w miejscu pracy. Neutralna, bezpieczna, lekko dla wszystkich rozczarowująca. A teraz przeanalizujmy typu szefowskiego humoru. Od znośnego do skargi do HR-u. Humor deprecjonujący się. Szef. Wow, właśnie znowu zepsułem firmowy internet. Werdykt? Szczerze mówiąc, odświeżające. Czyni ich ludzkimi. To lubimy. Pokora otwiera drzwi do mądrości, albo przynajmniej sprawia, że nie jesteś nie do zniesienia. 2. Ojcowskie dowcipy. Szef. Chyba będziemy potrzebować arkusza kalkulacyjnego, żeby śledzić nasze arkusze kalkulacyjne. Werdykt. Lekkie jęczenie, ale da się przeżyć. 3. Humor pasywno-agresywny. Szef. No cóż, niektórzy nie wiedzą, jak używać odpowiedz wszystkim. Werdykt? Gratulacje. Właśnie zrujnowałeś 3 kariery i czat grupowy. Och, to lubię. Psychologiczna wojna przebrana za komedię. Respekt. 4. humor to ten niestosowny. Szef. To co? Może rozwiążemy ten problem na kolanku, co? Żartuję. Chyba. Werdykt? HR już odpala popcorn. A co my tu mamy? Akta z działu co? Gdzie wydmucham wam mózgi. Słuchajcie tego. Istnieje zjawisko, które naukowcy nazwali kuru. To prawdziwa choroba, zwana też chorobą śmiejącej się śmierci. Objaw dosłownie umierasz ze śmiechu. Niekontrolowane napady śmiechu aż do zgonu. To nie jest metafora. To było naprawdę i występowało u plemiona Fore w Papui Nowej Gwinei. Umrzeć od własnego śmiechu? Ja pierdzielę. Ale powiedz, ktoś ich zabił? Nie, nikt ich nie zabił, ale rozumiem skąd ta myśl. To była choroba neurologiczna, która powodowała napady niekontrolowanego śmiechu. Takiego, którego nie da się zatrzymać, bo mózg dosłownie traci kontrolę. Priony to zmutowane białka, które niszczą mózg, tworząc w nim dziury jak w serze szwajcarskim. To ten sam typ choroby, co choroba szalonych krów. U plemiona Fory choroba rozprzestrzeniała się przez rytuały pogrzebowe. W ich kulturze bliscy spożywali ciało zmarłych, aby zachować ich duszę w rodzinie. To nazywa się kanibalizm rytualny i nie miało nic wspólnego z przemocą. To była forma szacunku. Niestety, jeśli ktoś zmarł z powodu kuru, priony w jego mózgu przechodziły dalej. Priony atakowały móżdżek, odpowiedzialny za ruch, układ limbiczny, emocje i reakcja, i pień mózgu, odpowiedzialny za odruchy. Efekt? Niekontrolowane wybuchy śmiechu, brak równowagi, drgawki, utrata kontroli nad ciałem, totalne rozregulowanie emocji. Ja pierdolę. Chyba nawet mi wydmuchałaś mózg. Pamiętasz, jak obiecałeś nie kląć? Nie pamiętam, ale ty... Czyli to jak wasz korporacyjny śmiech, tylko wersja premium? Dokładnie. I teraz największy paradoks. Ludzkie mózgi tak nienawidzą fałszywego śmiechu, że wykształciły mechanizm rozpoznawania go natychmiast. A jednocześnie istnieje choroba, która zmusza nas do śmiechu nawet wtedy, kiedy absolutnie nie powinniście.
Śmiech jako lekarstwo, śmiech jako broń, śmiech jako klątwa. Człowiek jest doprawdy interesującym, tragicznym stworzeniem, a tak na marginesie. Ja bym kota nie zjadł. Ale jak baba umrze, to ją zjemy, co? Ożeż ty. Mama mnie ostrzegała, że jak nie znajdę sobie faceta, to umrę sama i moje koty zjedzą moje ciało. Spokojnie, mamo. Jeśli to oglądasz, to forma szacunku. Całej jej nie zjemy. Będziemy degustować. Spróbujemy tylko tego, co najlepsze. Poza tym, Neko najpierw sprawdzi, czy jej aura dalej jest wegańsko-świetlista. Ja jedynie ocenię energetyczną świeżość. Nie odpowiadam za tego kretyna. A, no to super. Fajnie wiedzieć, że moje koty planują moją przyszłość kulinarną. A ja chciałam tylko opowiedzieć ciekawostkę. Tu się robi humor z deserem. Spoko. Myślałem, że to odcinek o żartach. No i oto nadszedł moment, żeby powiedzieć, jak radzić sobie z humorem, który jest mdły jak wczorajsza kola zostawiona w pokoju socjalnym. Oto wasze strategie przetrwania. Strategiczne. Jedna sylaba, zero wysiłku, ledwo uśmiech. Wystarczy, żeby nie wzbudzić podejrzeń. Wydajne. Jak machnięcie ogonem. Minimalizm w najlepszym wydaniu. Przekierowanie. A, to mi przypomina, jak tam raport kwartalny? Bum, temat zmieniony. I trzeci, grupowa ofiara. Wyznaczcie jakiegoś frajera do śmiania się głośno ze wszystkiego, wtedy reszta ma spokój. Neko, w tym kwartale ty się śmiejesz z dowcipów baby. Ja na serio wolę kąpiel. Teraz, jeśli ktoś z was jest szefem, słuchajcie uważnie. Oto jak być naprawdę zabawnym, bez zabijania wszystkiego, co w ludziach zostało. Używajcie humoru oszczędnie. Jeden dobry dowcip pokonuje 9 przeciętnych. Nikt nie chce stand-upu o 9 rano w poniedziałek. Żartujcie z siebie. Jesteś szefem, wszyscy i tak się ciebie boją. Rozluźnij atmosferę na swój koszt, a ludzie zaczną cię przynajmniej trochę lubić. Nie wymuszaj śmiechu. Cisza w pokoju? Spoko, idź dalej. Nie komentuj i nie powtarzaj puenty wolniej, jakbyś tłumaczył algebrę przedszkolakom. Nigdy. Nie żartujcie o zwalnianiu ludzi. Nigdy. Nie możemy tego wystarczająco podkreślić. Egzystencjalny strach zabija każdy humor. Przynoście przekąski na spotkania. Stado natychmiast się rozluźni. Zaufajcie mi. Jestem ekspertem od motywacji opartej na jedzeniu. Więc czy powinniście oddawać śmiech? Nie. Nigdy. Never. Fałszywy śmiech to emocjonalne bagno. Wessie cię, wyczerpie i zanim się zorientujesz, suszysz zęby do potrzebujemy kolejnego marka Excel. Jakby to był szczyt komedii. Jak ofiara kuru. De facto jinx. Zdrowsza opcja? Uprzejmy uśmiech. Niezobowiązujące zachowaj godność. Oszczędzaj prawdziwy śmiech na momenty, kiedy coś jest naprawdę śmieszne. Jak IT zamykające się ze swojego systemu. Teraz to jest komedia. Klasyka. Równie dobra jak ludzie przewracający się na lodzie. Prawdziwy śmiech rodzi się z autentyczności. Fałszywy śmiech? To zdrada samego siebie. Humor w pracy jest kluczowy. Łączy ludzi, czyni biuro znośnym i powstrzymuje nas od wrzeszczenia na drukarkę. Ale kiepskie dowcipy są nieuniknione. Twoje zadanie to nie śmiać się z nich, tylko je przeżyć. Więc następnym razem, jak szef powie: jestem biurowym komikiem, uśmiechnij się i pomyśl: tak, stary, wymiatasz naszą wolę życia. Bo prawda jest taka, nie jestem tu, żeby się dopasować, jestem tu, żeby zrobić różnicę. A ta różnica zaczyna się od odmowy śmiania się z przeciętności. Wiecie co, chłopaki? Ja też byłam szefową i ciekawa jestem, co o mnie ludzie myśleli. Bo ja myślałam, że boki przy mnie każdy zrywa. Po tym jak zrobiłaś z tej firmy wyjście smoka, pierwsze co zerwali to więzi z tobą. Wow, dzięki Jinx. Twoje wsparcie zawsze było niezawodne. Ja tam tylko notuję, które dusze przetrwały, a które uciekły z biura szybciej niż kawa stygnie. No widzisz, Kami,
Ale przynajmniej nikt nie powie, że było nudno. I na tej nocie, gdzie ta kolacja? Serio, miał być tylko zachód słońca, a tu już ciemno. Mam potrzeby, ludzie. Nie mogę tu siedzieć i filozofować na pusty żołądek. Ciągle masz pusty. A najwięcej zjada. Dobra, już dobra. Trochę i tak się rozgadałam. Pamiętajcie, moi drodzy, nie jesteśmy tutaj, żeby się dopasować. Jesteśmy tutaj, żeby coś zmienić na lepsze. Śmiejcie się. Przetrwajcie mdłe żarty szefów. Dbajcie o siebie. Jeżeli czasem wydaje wam się, że wszystko idzie źle, przynajmniej wasze koty nie planują waszego menu. Albo jeśli planują, lepiej nie stójcie za blisko piekarnika. Dobra, już starczy tego chaosu. Ludzi straszysz. Ale chcę wam ogromnie wszystkim podziękować. Właśnie osiągnęliśmy 100 subskrypcji. Nie mogłabym tego zrobić bez waszego poczucia humoru i wsparcia. 100 ludzi. Serio, myślałem, że nikt nie będzie oglądał baby, co z kotami mieszka. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pamiętajcie, by uważnie obserwować świat i ludzi. I głodne koty. Jezu. Dzięki bardzo za wasze wsparcie dla małego kanału. Jeśli podobał wam się ten dzisiejszy horror, pomóżcie nam dotrzeć do większej liczby ludzi, którzy chcą trochę humoru, trochę wiedzy i odrobinę zachodu słońca w swoim życiu. Do zobaczenia za tydzień.